Czołem! W dzisiejszym odcinku będzie o tym, że polityka zagraniczna nie tylko w Polsce przestała służyć do tego, żeby zjednywać sobie przyjaciół na całym świecie, a służy do tego, żeby wygrywać najbliższe nadchodzące wybory. Klubotykonów Mazura. W zeszłym tygodniu zakończył się w Warszawie szczyt bliskowschodni. Jednym z jego negatywnych efektów jest kolejny kryzys na linii Polska-Izrael. Najpierw Benjamin Netanyahu, premier Izraela, na zamkniętym spotkaniu z dziennikarzami miał powiedzieć, że Polacy są współodpowiedzialni za Holokaust. Potem z tych słów się wycofał, a także dementowała je ambasador Izraela w Polsce. Natomiast 2 dni później już otwartym tekstem na wizji pełniący obowiązki ministra spraw zagranicznych Izraela powiedział, że Polacy są antysemitami i ten antysemityzm wyssali z mlekiem matki. Te słowa są w oczywisty sposób skandaliczne, obraźliwe, rasistowskie i ksenofobiczne. Oczywiste jest to, że nie były kierowane do nas, tylko tak naprawdę do odbiorcy wewnętrznego, do obywateli Izraela. Oczywiste jest to, że to jest element kampanii wyborczej, bo w kwietniu w Izraelu będą kolejne wybory i w ten oto sposób pełniący obowiązki ministra spraw zagranicznych nie pełnił dyplomacji, nie budował mostów pomiędzy narodami, tylko po prostu chciał zbudować swoją popularność wewnątrz Izraela. Natomiast nie jest dla mnie oczywiste, dlaczego nazywanie Polaków antysemitami ciągle tak mocno rezonuje w izraelskim społeczeństwie i dlaczego tak łatwo można budować na tym swój kapitał polityczny. Współczesny Izrael lepiej pozwoliła mi zrozumieć książka Ari Shavita „Moja ziemia obiecana”. Jest to zbiór reportaży, które opowiadają historię poszczególnych osób i miejsc, pokazując całą złożoność tego kraju. Dla Shavita współcześni Izraelici są w pewien sposób społecznością pękniętą. Z jednej strony są ofiarami, kimś, kto żyje cały czas w poczuciu permanentnego zagrożenia, a z drugiej strony są katami, którzy sami okupują ziemię Palestyny, zwłaszcza zachodni brzeg Jordanu. Dla niego to pęknięcie jest czymś zupełnie unikalnym, nie ma żadnego innego państwa zachodniego, który jednocześnie żyje w tych 2 perspektywach permanentnego zagrożenia i okupacji innego narodu. Natomiast klasa polityczna, zdaniem Shavita, patrzy na tę rzeczywistość tylko przez jedno oko. Lewica w Izraelu koncentruje się przede wszystkim na kwestii okupowania Palestyny, bagatelizując kwestię zagrożenia. Izraelska prawica z kolei, do której należy właśnie Benjamin Netanyahu i jego partia Likud, koncentruje się przede wszystkim na zagrożeniu zewnętrznym. Zdaniem Shavita dopiero połączenie tych 2 perspektyw pozwala w pełni zrozumieć złożoność tego kraju. Dlaczego to jest istotne w kontekście pamięci o Holokauście? Dlatego, że przez pierwsze 20 lat istnienia młodego państwa Izrael tak naprawdę pamięć o II wojnie światowej była nieobecna. Wszyscy koncentrowali się na tym, żeby budować to państwo, żeby przetrwać w bardzo trudnych warunkach i wtedy dużo żywotniejsza była figura Sabry, takiego młodego pioniera, który już jest urodzony w kibucu, który jest aktywny, jest w stanie jako rolnik zmieniać bardzo nieprzychylną palestyńską ziemię. A ci, którzy przeżyli z Europy Środkowej i Wschodniej, przeżyli Holokaust, byli, jak to opisywał Amos Oz, takimi trochę odludkami, którzy przeżywali dalej swoje traumy, byli cisi, ich głos był nieobecny. Często też nie znali hebrajskiego, bo mówili widzisz po niemiecku, rosyjsku lub w jakimś innym języku Europy Środkowej. Często również w wyniku traum wojennych po prostu nie chcieli dalej walczyć z bronią w ręku. Dlatego ten młode państwo Izrael przede wszystkim gloryfikowało te ofiary, które podejmowały walkę, a nie pamięć o tych, którzy zostali zamordowani jako bezbronni. Pamięć o tragedii II wojny światowej staje się elementem wspólnej tożsamości dopiero gdzieś od początku lat 60. Najpierw w 1961 roku odbywa się w Jerozolimie głośny na cały świat proces Eichmana, zbrodniarza nazistowskiego, który stawia w centrum to pytanie, jak możliwa była ta tragedia, jak możliwe było to zło. Potem mamy 67 rok, czyli wojnę sześciodniową, w którym młode państwo Izrael jest w stanie obronić swoją niepodległość przed połączonymi siłami Egiptu, Jordanii i Syrii. Wojna ta była wielkim zwycięstwem młodego państwa Izrael. Nie tylko obronił on swoje granice, ale także zwiększył swoje terytorium i dlatego była wielką erupcją patriotyzmu. Zupełnie inne reakcje wywołała wojna z 73 roku, czyli wojna Jom Kippur, kiedy Izrael po raz kolejny zmierzył się z Egiptem i Syrią. Tym razem w powszechnym odbiorze była to klęska Izraela i dlatego efektem społecznym było poczucie traumy.
poczucie tego, że w tych niesprzyjających okolicznościach wokół państw arabskich kolejny Holokaust może się powtórzyć i jedyną nadzieją dla mieszkańców i obywateli Izraela jest to, żeby działali wspólnie. To właśnie wtedy, w połowie lat 70., ówczesny minister edukacji Zevulun Hammer zdecydował, że obok syjonizmu i judaizmu to właśnie Holokaust ma być trzecim filarem tożsamości współczesnego Izraela. W postrzeganiu Hammera Żydzi byli skazani na wieczną izolację, na bardzo niesprzyjające okoliczności zewnętrzne i na ciągłą gotowość na atak z zewnątrz. I dokładnie taką samą sytuację egzystencjalną przeżywali Żydzi w momencie Shoah. Dlatego ta opowieść stała się elementem jednoczącym to, co w przeszłości, z ówczesną sytuacją egzystencjalną obywateli państwa Izrael. Jeśli nie będą oni współpracowali, to ich byt może być zagrożony, dokładnie tak jak było to w trakcie II wojny światowej. Maszynka polityki historycznej zaczęła mielić. Dzisiaj uczniowie 11 i 12 klasy szkół średnich w Izraelu na nauczanie o Holokauście poświęcają 45 godzin, czyli blisko połowę całego czasu poświęconego na nauczanie o historii. Jest to bardzo ważny okres, dlatego że po tych dwóch klasach wszyscy obywatele Izraela mają 2- albo 3-letnią obowiązkową służbę wojskową. A zatem to właśnie ten okres końca szkoły średniej to jest czas, kiedy budowane są postawy patriotyczne, kiedy budowane jest przekonanie, że powszechna służba wojskowa to jest naturalny obowiązek, a nie ograniczenie wolności indywidualnej. Dr Katarzyna Suskiewicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego, która bada nauczanie o Holokauście w polityce historycznej Izraela, mówi, że ta machina polityki historycznej była bardzo sprawna. Jeszcze w połowie lat 80. około 44% obywateli uważało, że Holokaust miał bezpośredni związek z ich osobistym życiem, a już w połowie lat 90., czyli 10 lat później, 64% osób w szkołach świeckich wyrażało taki pogląd. To pokazuje, że w sposób bardzo świadomy państwo Izrael budowało Holokaust jako jeden z filarów tzw. świeckiej religii. To ta świecka religia miała uczyć i ma do dzisiaj uczyć patriotyzmu oraz zachęcać do obowiązkowej służby wojskowej. Istotnym elementem tej edukacji są również wyjazdy do Polski. W polskiej prasie błędnie nazywa się je wycieczkami, bo w Izraelu funkcjonują one jako delegacje. Skąd taka nazwa? Bo uczniowie reprezentują państwo Izrael. Inną potoczną nazwą są również pielgrzymki. Nie są one obowiązkowe. Średnio bierze w nich udział rocznie około 40 000 uczniów właśnie tych 11 i 12 klas z Izraela, czyli około 20-25% uczniów w tym wieku. Natomiast mają oni obowiązek po powrocie opowiedzieć o swoim doświadczeniu także innym kolegom i koleżankom z klasy. Ministerstwo Edukacji daje również szczegółowe wytyczne co do tego, jak te pielgrzymki powinny przebiegać, z usług jakich firm transportowych korzystać, w jakich hotelach nocować, a także każda z tych pielgrzymek otrzymuje swojego oficera bezpieczeństwa, który towarzyszy jej w trakcie całego wyjazdu, dając bardzo szczegółowe nieraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. I tak wchodzimy na trudny grunt relacji polsko-izraelskich. Cytowana już Katarzyna Suszkiewicz w swojej pracy zwraca uwagę na 3 elementy delegacji do Polski. Metaforze pielgrzymów jako rodziny, skupianiu się wyłącznie na miejscach kaźni oraz idei enklawy. Rodzina, czyli to, że ta grupa uczniów, pielgrzymów ma być tak naprawdę metaforą wielopokoleniowej rodziny. Mamy w każdej z takich pielgrzymek świadka pamięci, czyli osobę, która egzemplifikuje pokolenie dziadków. Mamy nauczycieli, oficerów bezpieczeństwa, czyli pokolenie rodziców. No i mamy wreszcie uczniów, którzy są metaforą tego przyszłego pokolenia i tej ciągłości tożsamości obywateli Izraela. Drugi element to skupienie się prawie wyłącznie na miejscach kaźni. W trakcie 8-dniowego wyjazdu do Polski młodzi obywatele Izraela mają się nie rozpraszać, nie widzieć innej tematyki, ponieważ głównym celem pielgrzymki jest odwiedzić miejsce śmierci swoich przodków. Dlatego, jak powie o tym Katarzyna Suskiewicz, cała pielgrzymka ma mieć charakter zwiedzania grobów, zobaczenia Polski jako miejsca cmentarzy, gdzie nie ma już życia współczesnych Żydów. Wreszcie trzeci element to enklawa, dlatego że uczniowie z Izraela funkcjonują w Polsce w 2 równoległych rzeczywistościach. Z jednej strony jest to, co bezpieczne, autokar, hotel, to, co ma symbolizować dom rodzinny Izrael, a z drugiej strony jest ten zewnętrzny świat, który jest jakimś zagrożeniem.
Jest dziwny ze względu na swoją pogodę, bo te wyjazdy są zazwyczaj na jesieni lub wczesną wiosną, ze względu na swoją kulturę, ze względu na swoją kuchnię, ale także ze względu na te miejsca pamięci, które przypominają o tragicznych momentach z przeszłości. Dlatego doświadczenie Polski w trakcie tych wyjazdów jest doświadczeniem raczej czegoś obcego, czegoś wrogiego. Taki sposób organizacji pielgrzymek do Polski krytykuje m.in. profesor Jackie Feldman, socjolog i antropolog pracujący na Uniwersytecie Ben Guriona. To właśnie on zwraca uwagę, że są one budowane na antagonizmie między młodymi Żydami i współczesnymi Polakami. Klarowna jest dychotomia my-oni. My, czyli przedstawiciele Izraela, ci, którzy przetrwali Holokaust, dumni, reprezentujący życie i żydowską siłę. Oni, czyli Polacy, to albo oprawcy, albo pomocnicy zbrodni, antysemici, reprezentujący groźbę śmierci. Granic enklawy, a jednocześnie zachowania tych wszystkich dychotomii i uniemożliwienia spotkania z Polakami pilnuje personel ochrony. W artykule opublikowanym przez Gazetę Wyborczą kilka lat temu Feldman dodał do tej krytyki jeszcze jeden współczesny kontekst. W ostatnich latach zagłada odgrywa coraz większą rolę w legitymizacji środków i celów związanych z bezpieczeństwem. Inaczej bowiem niż w wypadku wielu obecnych działań wojskowych Izraela, zło katów i niewinność ofiar nie podlegają tu dyskusji. Widać zatem, że także w Izraelu taka polityka historyczna budzi coraz większe kontrowersje. Podobny wydźwięk ma film izraelskiego dokumentalisty Yoava Shamira pod tytułem Zniesławienie. Shamir towarzyszy pielgrzymce izraelskich uczniów do Polski, gdzie będzie miało miejsce takie oto zdarzenie. Izrael? No to mów po Izraelu, a nie tam gadasz jak po chińsku. Ja myślałem, że z Chin jesteście. Kto gada? Izraelcianie? Pytam się skąd, a dopiero jak powiedziałem, że z Izraela, no to powiedziała, że tak. English. הוא מדבר רעות על ישראל, הוא אמר שאנחנו כלבים. הבנתי. בואי כבר, מה את מדברת עם אחד כזה? רוני. מה איתך בכלל לדבר? רוני. Jesteś dziewczyną. Można pogadać. שומר עלינו מהאנטישמיות, כאילו שומר, שלא יבואו מתנגשים או כאילו יעשו לנו משהו בלי ש... את חושבת שזה יכול לקרות? כן, זה יכול. הרגע, היום בבוקר היינו 3 אנשים מבוגרים יחסית, שרק שמעו שאנחנו מסתכל ודפקו לי פרצופים ואמרו שאנחנו קופים וחמורים ועוד שנייה כאילו היה מכות שם. הם לא אמרו שום דבר כזה. לא? לא? הם כן. לא? Z pozoru jest to niegroźna sytuacja, ale wzmacnia ona bardzo negatywny stereotyp. Co gorsza, z dalszego fragmentu tego filmu dowiadujemy się, że ten stereotyp jest wzmacniany przez oficera bezpieczeństwa. מה אתם לא יוצאים? לא קשור לעייפות, מה, הייתי יוצאת. יש ניאו-נאצים, כאילו פה בפולין, שיש סכנה, יש לנו סכנה, כי נגיד הם יכולים לדפוק לנו בדלת בלי שנדע מי זה, ויכולים להתחיל לזרוק דברים מהחלון. זה מה שנגיד הסבירו לנו בארוחת ערב, הביאו לנו תדרוך, שתכלס אנחנו לא במדינה אוהבת, אנחנו במדינה יחסית עוינת. נגיד אם יגלו איפה אנחנו, עשו לנו פה הפגנות בחוץ, או אבנים יזרקו עלינו, ונגיד לפני שבועיים נכנסו לי פה שיכורים כאילו ניאו-נאצים, התחילו לדפוק פה בדלתות וחיפשו יהודים. ככה כאילו הסבירו לנו אתמול בארוחת ערב. מי הסביר? השב"כ, תשמע, הוא דפוק, אנחנו אוכלים בסבבה, פתאום הוא בא, יש לי כמה דברים בשיא העדינות. אתה רואה כזה, אחד כזה, אשכנזי חמוד כזה, פתאום מתחיל לדבר איתך על ניאו-נאצים וזה, כולם היו בשוק, לא יכולים לסיים את האוכל. סך הכל בשביל הביטחון שלנו, אז כאילו, אסור לנו לצאת, ישר אחרי ארוחת ערב אנחנו צריכים להיכנס לחדרים, למה? כי הם אנטישמים, הם לא הכי אוהבים אותנו. בדיוק. עכשיו אנחנו נכנסים לשדה תעופה, זה קולט שם חיילים, הולכים כמו משטר הנאצי. חיילים הולכים לך כזה ישר כזה, יש להם כזה פרצוף כזה רע כזה. אלה שדפו לנו את הדרכונים שלנו, נראה כמו קציני אס-אס. Ten pokój hotelowy to bardzo plastyczny obraz tej enklawy, o której pisał Feldman. Zapytacie mnie, jak to jest możliwe, żeby w XXI wieku, w erze tolerancji i praw człowieka, był możliwy taki przekaz? Odpowiem Wam, że nie wiem. Natomiast wiem, że Joanna Dyduch, inna badaczka z Uniwersytetu Jagiellońskiego, przebadała studentów izraelskich uczelni właśnie na temat ich wspomnień z tych pielgrzymek do Polski. 79% ankietowanych odpowiedziało, że ma raczej negatywny obraz Polski po wizycie w tym kraju, a 71% powiązało ten negatywny obraz Polaków z Holokaustem i z antysemityzmem.
Co ciekawe, ponad połowa z przebadanych przez Joannę Dyduch studentów wcale w Polsce nie była, a zatem opowiadała o tym, jaką relację usłyszeli od swoich kolegów i koleżanek z klasy, którzy po powrocie z Polski dzielili się swoimi doświadczeniami. Mamy zatem problem. Tak, to prawda, ta zeszłoroczna ustawa o IPN wiele pogorszyła w relacjach polsko-izraelskich, okazała się być nieskuteczna i pogłębiła tylko stereotypy, ale ten problem, który tu opisuję, to jest problem od wielu dekad. To jest problem od momentu, kiedy Izrael uznał, że Holokaust jest jednym z filarów tożsamości współczesnego państwa, a wycieczki do Polski będą elementem budowy pamięci o tych wydarzeniach, także w kontrze do współczesnych Polaków. Widzi to także strona izraelska. W ostatnich dniach pojawił się wywiad z szefem Mekutenetu, czyli izraelskiej organizacji zajmującej się wymianami edukacyjnymi. Zabronił on swojej córce wziąć udział w jednej z pielgrzymek do Polski, dlatego że jego zdaniem zniekształcają one obraz naszego kraju. Wolałbym zabrać dzieci do Niemiec, aby dowiedziały się, gdzie to się zaczęło i kto był za to odpowiedzialny, skwitował. Dodajmy, że ten problem polskie elity widziały od dawna. Właśnie dlatego na początku lat 90. pojawiła się inicjatywa stworzenia Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, które w 2013 roku zostało uruchomione w Warszawie. To muzeum nie koncentruje się na II wojnie światowej, ale na trwającej prawie 1000 lat wspólnej historii Polaków i Żydów. Dzięki temu odwiedzający nasz kraj uczniowie z Izraela mają szansę odwiedzić nie tylko Auschwitz, ale także Polin i zobaczyć, jaką piękną wspólną historię mieli Polacy i Żydzi. Polska dyplomacja starała się również przekonać Ministerstwo Edukacji Izraela, że w procesie przygotowywania do tych pielgrzymek do Polski jednym z 5 punktów powinno być zgłębianie polskiej historii, a także wiedzy o współczesnym państwie polskim. I tak rzeczywiście się stało. W 2011 roku Ministerstwo Edukacji taki zapis umieściło w swoich dokumentach. Wreszcie bardzo ważny element to bilateralne spotkania pomiędzy szkołami z Izraela i z Polski. Od 2002 roku Polska i Izrael realizuje projekt Zachować Pamięć, który polega na tym, że między innymi organizowane są seminaria dla nauczycieli z Izraela, którzy wcześniej przyjeżdżają do Polski i tam wraz z nauczycielami z Polski wspólnie dyskutują, jak opowiadać o Holokauście, o II wojnie światowej, ale także o współczesnej Polsce, właśnie w taki sposób, żeby to nie było stygmatyzowane. Bardzo ważnym elementem tego projektu są również wymiany pomiędzy szkołami. Część polskich liceów jechało z rewizytą do Izraela, no i dzięki temu nawiązywały się bezpośrednie przyjaźnie, bezpośrednie relacje i uczniowie z Izraela nie mieli obrazu Polski jako tylko kraju cmentarzy. No i takie działania są chwalebne, powinno być ich jak najwięcej. Niestety, przygotowując się do tego programu, kiedy rozmawiałem z jednym z inicjatorów tego projektu, no okazało się, że w ostatnich kilku latach i ze strony polskiej, i ze strony izraelskiej nie ma specjalnej chęci do rozwijania tego typu przedsięwzięć, dlatego trochę umiera ono śmiercią naturalną. Do jakich wniosków może doprowadzić nas ta analiza? No pierwszy jest taki, że te napięcia między Polską i Izraelem nie są wynikiem wyłącznie działań obecnego rządu w ostatnich miesiącach czy latach, ale pewnej długofalowej strategii polityki historycznej Izraela. Tak długo jak Izrael będzie traktował Holokaust jako filar swojej tożsamości, gdzie Polacy nie tylko są za niego współodpowiedzialni, ale do dziś symbolizują antysemityzm i groźbę śmierci, tak długo trudno będzie o dobre relacje pomiędzy naszymi państwami. Pamiętajmy, że taki kształt polityki historycznej budzi kontrowersje także w samym Izraelu. Przywołane przeze mnie filmy Yoava Shamira, badania Jackiego Feldmana czy wypowiedź szefa Mekutenetu świetnie to pokazują. Dlatego nie popadajmy w uproszczenia i stereotypy, tylko przekonujmy do swoich racji. By być w tym wiarygodnym, musimy mieć odwagę mówić także o ciemnych kartach polskiej historii w relacjach z Żydami. Drugi ważny element to jest kwestia pewnego wyraźnego pęknięcia, który widać między Żydami zamieszkującymi Izrael, a diasporą na przykład w Stanach Zjednoczonych. W ostatnich dniach mieliśmy bowiem do czynienia z dwoma bardzo istotnymi stanowiskami przedstawicieli międzynarodowych organizacji żydowskich, którzy nie na co dzień nie mieszkają w Izraelu. Z jednej strony David Harris, dyrektor Amerykańskiego Komitetu Żydowskiego, która to instytucja opowiedziała się za wstąpieniem Polski do NATO, gdy decydowały się losy naszego kraju w latach 90. Mówi o głębokiej przyjaźni i strategicznym partnerstwie między Polską i Izraelem. W tym oświadczeniu Harris również nie wprost odcina się od nierozsądnych słów ministra spraw zagranicznych Izraela. Druga równie znamienna wypowiedź to Ronald Lauder, przewodniczący Światowego Kongresu Żydów, który również ubolewa nad tymi wydarzeniami
I stwierdza, taki język nie powinien mieć miejsca w cywilizowanym dyskursie. To pokazuje, że ten stereotyp Polaków jako antysemitów, którzy wyssali go z mlekiem matki, nie tylko budzi kontrowersje w Polsce, ale także wśród liderów diaspory żydowskiej na całym świecie. Wreszcie trzeci element to jest zmiana formuły pielgrzymek do Polski. Myślę, że to jest dobry moment, żeby polska strona siadła do stołu z przedstawicielami Izraela i zastanowiła się, jak wcielić w życie rzeczywiście to rozporządzenie z 2011 roku Ministerstwa Edukacji Izraela, że te pielgrzymki mają służyć także pokazywaniu, jak realnie wygląda współczesna Polska. Myślę, że to powinien być pewien standard utrzymywany przez współczesne polskie państwo, nie przez jakieś NGO-sy, nie przez szkoły, ale właśnie przez państwo, które mówi o tym, że w trakcie tych pielgrzymek przynajmniej jeden dzień powinni uczniowie Izraela spędzić z uczniami z jakiejś polskiej szkoły. Powinien być dokładny skrypt takich spotkań przygotowany i uzgodniony przez obydwa państwa, tak żeby te spotkania służyły realnemu dialogowi, a nie pogłębianiu stereotypów. Drugi istotny postulat to to, że te pielgrzymki powinny być nie tylko do Polski, ale do Polski i do Niemiec. Bo jak słusznie zauważył szef Mekutenetu, to właśnie w Niemczech rozpoczęło się to zło, z którego konsekwencjami ciągle do dzisiaj musimy się mierzyć. I opowieść o Holokauście wyłącznie w Polsce, bez uwzględnienia Niemiec, jest po prostu fałszem historycznym. Dziękuję za Wasze subskrypcje. Jeśli dalej chcecie być z nami, zachęcam do polubienia naszego kanału, komentowania i podzielenia się Waszymi opiniami na temat tego materiału.